Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich warsztatów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. W trakcie warsztatów podejrzymy pracę naukowców od kuchni. Technika in vitro pozwala na zachowanie bioróżnorodności bardzo cennych przyrodniczo i ekonomicznie genotypów gatunków drzew leśnych w oparciu o rozmnażanie oparte na zjawiskach organogenezy lub somatycznej embriogenezy. Widoczna tutaj biała kłaczkowata tkanka to tkanka roślinna świerka serbskiego zainicjowana na drodze somatycznej embriogenezy. Jest to tak zwana tkanka embriogenna. Uzyskano ją w laboratorium mikrorozmnażania w Instytucie Dendrologii z niewielkiego fragmentu rośliny, czyli eksplantatu, który pobrano z drzewa rosnącego w arboretum kurnickim. Cechuje się ona unikatowym charakterem i to zarówno pod względem cech morfologicznych, jak i budowy anatomicznej oraz właściwości fizjologicznych. Aż w około 96% składa się z wody. Cechuje się wysoką zdolnością do namnażania w kulturze in vitro i zawiera liczne zarodki w niedojrzałym stadium rozwojowym, które w odpowiednich warunkach in vitro mogą rozwinąć się w roślinę. Te zarodki, w odróżnieniu od zygotycznych zarodków w nasionach, to zarodki somatyczne. Łatwo je zaobserwować pod mikroskopem świetlnym po zastosowaniu specjalnego barwnika acetokarminu. Barwnik ten wnika do komórek, dzięki czemu można zobaczyć w żywej tkance mikroskopijne zarodki w postaci specyficznych struktur zabarwionych na czerwono. Struktury te dzielą się na część o intensywnie zabarwionych komórkach, w której formułuje się dojrzały zarodek somatyczny, i na część stanowiącą wieszadełko o słabiej wybarwionych, wydłużonych komórkach. Zarodek somatyczny jest bardzo podobny do zarodka w nasieniu. Tkanka embriogenna jest więc bardzo cennym materiałem, z którego można produkować rośliny. Z tego powodu warto przechowywać ją w ciekłym azocie przez dłuższy czas, bez konieczności utrzymywania jej w kulturze in vitro. Prezentujemy tutaj jedną z opracowanych przez nas metod długoterminowego przechowywania tego typu tkanek roślinnych w ultraniskiej temperaturze ciekłego azotu, czyli w temperaturze rzędu minus 196 stopni Celsjusza. Ze względu na wysoką zawartość wody w tkance, przed jej umieszczeniem w tak niskiej temperaturze materiał roślinny musi zostać odwodniony do takiego poziomu, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń w obrębie zamrażanych tkanek. W opracowanej przez nas metodzie usuwamy znaczną ilość wody z tkanki, stosując stopniowe odwadnianie. Pierwszym krokiem jest delikatne odwodnienie tkanki w oparciu o zjawisko osmozy. Odważamy niewielkie fragmenty tkanki, umieszczamy je na pożywkach zawierających sacharozę o wzrastających stężeniach. W pierwszym etapie tkanka traktowana jest przez 1 dzień pożywką z dodatkiem sacharozy w dawce 0,25 mol. Dalej tkankę przenosimy również na 1 dzień na pożywkę zawierającą pół mola sacharozy. Następnie tkankę umieszczamy na następnej pożywce zawierającej 0,75 mola sacharozy i wreszcie na 1 mol. Po tym stopniowym usuwaniu wody z materiału roślinnego jej zawartość w tkance embriogennej wynosi około 67%. Drugi etap odwadniania jest krótszy, polega on na podsuszeniu częściowo odwodnionej tkanki w sterylnym powietrzu nad żelem krzemionkowym. Fragmenty podsuszonej tkanki embriogennej umieszczamy w sterylnych szalkach, zabezpieczamy parafilmem i przenosimy na około 2 godziny do suszarki do temperatury 25 stopni Celsjusza. Po upływie tego czasu tkanka embriogenna jest gotowa do bezpiecznego zamrożenia w ciekłym azocie. Częściowo odwodniony materiał ostrożnie przenoszony jest do niewielkich 2 mm krioprobówek, a te z kolei wędrują do ciekłego azotu. Tak zabezpieczone tkanki można przechowywać przez bardzo długi czas, nawet przez kilkanaście lat. Po 2-3 dniach od rozmnożenia materiału z ciekłego azotu dokonujemy oceny, czy tkanka przeżyła w tych warunkach. Do oceny stanu tkanki embriogennej
Po krioprzechowywaniu stosowany jest barwnik fluorescencyjny tzw. FDA, czyli diodstan fluorescyjny, który pozwala na zaobserwowanie żywych struktur embriogennych pod mikroskopem fluorescencyjnym. W obecności FDA struktury te wybarwiają się na kolor zielony. Ich obecność świadczy o tym, że tkanka przechowywana w taki sposób będzie zdolna do wytworzenia zarodków po jej ponownym przeniesieniu i namnożeniu w kulturze in vitro.